Tren dobry wszystkim. Dzisiaj podsumowanie etapu pierwszego, ale wstępne, bo nie wiem, czy to będzie już koniec tego etapu. Czas pokaże. Kocie, kurwa! Tego etapu pokażę Wam zdjęcia porównawcze oraz najważniejsze też pomiary, jak to wyglądało przed, jak to wyglądało po. I tyle. Jeżeli masz łapę, to powinno Ci być wstyd. Jedziemy z tematem. Tutaj macie mail do współpracy ze mną dla osób, które potrzebują planu treningowego. 23-24 styczeń kurs level 1 i 2 w trójboju siłowym w Katowicach. Linki w opisie filmu oraz w komentarzach. Oprócz tego chciałbym Wam powiedzieć coś o rabatach w KFD. W KFD macie tak niską cenę, że nie musicie się o to martwić, o te rabaty. Natomiast jeśli chcielibyście skorzystać z kodu KFD, macie. KFD ma niskie ceny, niską marżę. Inne firmy mają wysokie ceny, bardzo wysokie ceny, stąd bardzo duże kody zniżkowe, a pomimo tego po tych kodach zniżkowych mają ceny wyższe niż w KFD, więc warto to przemyśleć i myśleć podczas zakupów. Na początku muszę wytłumaczyć, na czym to wszystko polega, ponieważ nie każdy obserwuje mnie na bieżąco, bądź część osób zapomniało. Są 3 etapy przemiany mojej sylwetki. Pierwszy etap to jest redukcja na samej diecie, bez treningu, bez bomby. I to się aktualnie dzieje i to Wam dzisiaj tłumaczę i robię małe podsumowanie. Drugi etap to jest dalej redukcja, czyli dieta, bo będzie co jeszcze zbijać po tym pierwszym etapie, ale już dochodzi trening bez bomby. No i trzeci etap to jest i trening, i dieta, i bomba. I tak, więc czas na podsumowanie, krótkie podsumowanie. Nie wiem, czy to będzie ostateczne podsumowanie etapu pierwszego, to się dopiero okaże. Natomiast jestem już na takim poziomie, że jeśli pociągnę to miesiąc, raczej się tam niewiele to zmieni. Raczej wątpię, że zobaczycie różnice na zdjęciach. No ale spróbuję jeszcze miesiąc pociągnąć, jeżeli po miesiącu okaże się, że ta przemiana będzie niewielka, więc uznajmy ten film jako ostateczne podsumowanie. I szybkie podsumowanie. Schudłem 20 kg. Plus minus, ponieważ ta waga się waha między 9,2 a 9,4. W pasie mam około 30 cm mniej. I trzecia kwestia, aktualnie spożywam 2500 kilokalorii. Zaczynałem od 3000 kilokalorii. Ale przejdźmy do podsumowania zdjęć. Zobaczcie sami. I tu macie porównanie między jedną stroną a drugą stroną. Na jednej stronie widzicie sylwetkę zalaną na maksa. Celowo się zalewałem przez okres chyba 3-4 tygodni, pożerałem same słodycze, fast foody, totalnie wyrzuciłem trening, aby wyglądać źle, aby zrobić bardzo fajny test. Natomiast z drugiej strony macie 100% dietę, wszystko odrzuciłem to, co powodowało u mnie tycie, tak? Przede wszystkim nadwyżka kaloryczna. Też możecie zobaczyć różnicę między Note'em 8 a Note'em 10 jakości zdjęć. Tu nie ma żadnego retuszu, Photoshopa, jest tak jak zrobiłem te zdjęcia, tak je właśnie widzicie. Osiągnąłem bardzo ważną rzecz, mianowicie chciałem łapy nie mieć, no i zniknęła, totalnie zniknęła. Jest z czego się cieszyć, no nie będzie wstydu. A tak serio, jak wprowadzę trening, czyli etap drugi, będzie priorytet na łapska i będzie mi potem wstyd. W pasie coraz mniej, jeszcze nie jest idealnie, jeszcze tłuszczu troszeczkę tam siedzi, jak widzicie, ale tak naprawdę jest coraz ciężej. Natomiast masy mięśniowej, mięśni brzucha trochę mi spadło, można powiedzieć, że bardzo dużo, ponieważ nie robię i siadów, i ciągów, nie trenuję, więc miało prawo to zejść i zobaczymy, co się stanie, jak te mięśnie dostaną bodziec do wzrostu. Bardzo możliwe, że już przy tym poziomie tkanki tłuszczowej te mięśnie brzucha będą bardzo, bardzo wyraźne. Teraz robię się coraz bardziej taki normalny, szczupły, jeszcze trochę wysportowany, no ale do kulturysty już dużo brakuje. Pamiętajcie, jestem już 8 miesięcy bez treningu. No, były tam jakieś ekscesy treningowe 1, 2, 3 razy w tygodniu, ale już od chyba 2 miesięcy nie ma żadnych treningów. To już jest istotna sprawa, więc ta masa mięśniowa nie musi się utrzymywać i będzie sobie powoli schodzić. Główny etap zejścia masy mięśniowej ja miałem w momencie, kiedy odstawiłem bombę, czyli około 3 lata temu. Spadłem, potem utrzymywała się waga, następnie zdecydowałem się na redukcję tą pierwszą. Spadłem do 99-100 kg, czyli osiągnąłem cel, ale nie pokazałem Wam zdjęć. Później budowałem dom, przytyłem troszeczkę, ale waga się utrzymywała.
Potem zdecydowałem się na wielkie tycie, aby zrobić etap pierwszy. No i ważyłem wtedy już 115 kg, czyli po odstawieniu bomby spadłem chyba z 3-4 kg ze 115, potem zrobiłem redukcję na 99-100 kg, potem przytyłem aż do 115, 112, 115 kg. Ciężko powiedzieć, bo później ważyłem więcej i tak naprawdę tydzień wcześniej rozpocząłem dietę przed moim ważeniem, więc mogło dużo wody zejść i mogłem ważyć nawet 115 kg, czyli bym schudł prawie 23-24 kg. Tak, co jeszcze muszę Wam powiedzieć? Jak wygląda dieta? Dieta jest przyjemna. Na początku mam posiłek pierwszy, czyli głównie jajecznica. Czasami to są płatki owsiane z bananem, tam z jogurtem. Później mam część obiadową, zwykle jest to ryż, jakiś gulasz, makaron. No różnie bywa. Potem mam trzeci mikroposiłek, zwykle to są jakieś kanapki, bo bardzo lubię kanapki, właściwie jem to co lubię i na końcu mam kanapki, kiełbasę. Czasami zamieniane jest to na serek wiejski, orzechy i kanapki, więc właściwie jem to co lubię i powiem Wam szczerze, odchudzanie jest to najłatwiejsza rzecz na świecie. Nigdy nie było mi tak lekko jak teraz. To jest moje najlżejsze wyzwanie w życiu. Gorzej było trenować trójbój siłowy i sprzętowy i RAW. Zdecydowanie gorzej było trenować pod Strength Wars czy inne sporty. To jest najtrudniejsze. Znaczy to jest najłatwiejsze. To jest najłatwiejsze. Się dziwię niektórym osobom, które marudzą, że nie mają czasu, jeśli chodzi o redukcję. No tutaj to wymaga tylko i wyłącznie diety. Nic więcej i schudniesz. Zobaczcie, ile ja schudłem. 20 kg w prosty sposób, czyli zmniejszając ilość spożywanych kalorii. A jem to, co lubię. Nie wiem, może ktoś lubi słodycze wdupiać i żreć i wtedy mają kalorie podbite w bardzo prosty sposób i łatwo wchodzą w nadwyżkę kaloryczną. U mnie tak nie jest, bo ja tam raczej nie jestem fanem słodyczy. Jak jadę gdzieś tam daleko, widzę KFC, to zatęsknię, ale co najlepsze, nie skuszę się. Bardzo teraz dużo chodzę, szczególnie po górach. Zawsze chciałem chodzić po górach i w końcu się udało. Co tydzień jestem w górach albo nawet 2 razy w tygodniu i no, robię jakieś tam dystanse. Podbijam te Beskidy Śląskie przede wszystkim. No i powiem szczerze, że stało to się już pasją i uzależnieniem. Bardzo fajnie, ponieważ wtedy dużo łatwiej prowadzić mi dietę. Mogę jeść dalej te 2500-2600 kilokalorii i efektywnie redukować. Dobra, materiał długi, tak mi się wydaje, za długi. Sami ocencie moje postępy, jak patrzycie na to, że teraz nie trenuję, czy te spadki są duże, bo to jest bardzo istotne. Moim zdaniem są bardzo duże, jeśli chodzi o tłuszcz, o masę mięśniową, są średnie i głównie spowodowane przerwą wcześniejszą, a teraz po prostu adaptuję się do takich wysiłków fizycznych. Jedno zauważyłem, że dużo łatwiej mi chodzić po schodach przez te spacery, ponieważ góry Beskidy są w niektórych miejscach bardzo wymagające i bardzo strome i jest mi teraz dużo lżej z chodzeniem, też waga swoje robi, ważę dużo mniej i to może cieszyć, więc kondycja jest lepsza, zdrowie na pewno lepsze, planuję zrobić badania, zobaczymy jak te badania wyjdą. Moim zdaniem mogą wyjść tylko i wyłącznie dobrze, bo czuję się wręcz rewelacyjnie. Bomba sobie czeka, niech się poczeka. Już 3 lata jestem bez bomby, czyli długi okres. Boję się jednego, że zanim wejdę w etap trzeci, to wszystko się przeterminuje i pójdzie do śmietnika. A mam taki zapas na minimum chyba 8 miesięcy, aby zrobić przemianę sylwetki. I wtedy zobaczymy, co tak naprawdę daje bomba, ponieważ będę bardzo restrykcyjny dietetycznie. Zobaczymy, na ile ta masa mięśniowa urośnie w przypadku okresu właściwie redukcyjnego czy konstans, jeśli chodzi o kalorie, aby dać możliwość wyrzeźbienia albo pokazania tych mięśni. Dobra, chyba dzisiaj wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Ten materiał był dłuższy, ale musiałem popcinać, bo za dużo gadałem o niczym. Dobra, to dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, że lepiej łapy nie mieć. Ja zrobię tak, żeby mieć trudniej, wyglądać gorzej, czyli zrobię sobie łapy na drugim etapie redukcji i trzecim też. Dobra, pamiętajcie, łapy nie ma,